A my w tym odcinku zajmiemy się już tylko tym odkurzaczem. Pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne. Fajny i myślę, że nawet oryginalny worek na kurz. Teraz powinienem być w stanie zdjąć tę pokrywę silnika. Niestety nie zobaczymy, jaki oryginalny silnik prawdopodobnie się w tym odkurzaczu znajdował. Jest. Nie ma. 8 mm. 6,50 na 8. No, czyli to jest ta cała rodzina silników typu SK5, SK5A, SK5A1. Tutaj dosyć fajnie widać, jak się wirnik obraca. Tu sobie mogę porównać z tym oryginalnym przewodem, ile izolacji muszę zdjąć. Tyle mniej więcej. O, bardzo ładnie się trzyma. Nie mam połączenia. Włączam. Mam. Cześć! Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na kolejny odcinek poświęcony starym polskim odkurzaczom, a tak naprawdę pierwszym powojennym modelom polskich odkurzaczy produkowanych w ówczesnej rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie. W poprzednim odcinku zabrakło nam czasu na dokładne obejrzenie tego odkurzacza i temu chciałbym dzisiaj poświęcić głównie uwagę, ale przypomnę Wam jeszcze króciutko lub powiem to dla osób, które tego poprzedniego nagrania o tych odkurzaczach nie widziały, o czym mówiliśmy, co robiliśmy poprzednim razem. Przede wszystkim bardzo dużo czasu poświęciliśmy, chyba pół godziny, na przejrzenie dostępnej literatury. Taką skarbnicą wiedzy o pierwszych latach produkcji odkurzaczy w Rzeszowie, o latach 50., o początku lat 50. jest Kronika Zakładów Zelmer, wydana w 1986 roku i tutaj rzeczywiście poczytaliśmy sobie kilka takich obszernych rozdziałów, w których opisane były warunki, w jakich te odkurzacze powstawały, był proces produkcji tych odkurzaczy, czy proces montażu tych odkurzaczy opisany, łącznie z nazwiskami pracowników, którzy byli w to zaangażowani. Obejrzeliśmy sobie też taką książkę Domowe urządzenia radioelektryczne, która już przy wielu nagraniach bardzo nam się przydawała. I tutaj pozwólcie tylko, że to znajdę. Jest również rozdział poświęcony starym odkurzaczom. To jest książka wydana w 1961 roku, więc faktycznie jeszcze w czasach, kiedy te odkurzacze były bardzo powszechnie stosowane, chociaż już pojawiły się nowsze modele. W każdym razie w tej książce znajdują się takie ilustracje, wyświetlę je tutaj z boku, mam nadzieję, że to się zmieści, przedstawiające schematy, rysunki, budowę dokładnie tego typu odkurzaczy. No i wreszcie w poprzednim odcinku poczytaliśmy sobie też fragmenty takiej jednostronicowej instrukcji obsługi, którą tutaj mam, właśnie dokładnie tych odkurzaczy. W opisie tego nagrania jeszcze raz zamieszczę linki do skanów fragmentów tych publikacji, o których mówiliśmy, także możecie je sobie spokojnie pobrać i przejrzeć, a jeżeli chcecie na ten temat dowiedzieć się więcej, to koniecznie zajrzyjcie do tego poprzedniego odcinka. Link do niego zamieszczę na końcu tego nagrania, no i oczywiście umieszczę go także w opisie tego nagrania. Ale żeby ten poprzedni odcinek nie był taki tylko poświęcony literaturze i badaniom archiwalnym, to udało się w poprzednim odcinku dosyć dokładnie przejrzeć ten stary odkurzacz z Rzeszowa. Rozkręciliśmy go, wyjęliśmy z niego silnik, wypróbowaliśmy, zmontowaliśmy. Ten odkurzacz działa, możecie to w tym poprzednim odcinku zobaczyć, aczkolwiek nie działa całkiem poprawnie. Po pierwsze, wyjęty z niego silnik na początku nie bardzo chciał ruszyć, bardzo opornie się obracał, mimo że, prawdę mówiąc, ten wirnik nie miał tam nie był zablokowany, no ale jak się go tam lekko pchnęło, to w końcu zaskoczył, zaczął się obracać, a po zamontowaniu go w odkurzaczu ruszał co prawda właściwie od razu, natomiast prawdę mówiąc, jak to w instrukcji tutaj napisali, dobroć ssania, czyli moc tego odkurzacza była tak naprawdę symboliczna. On coś tam, znaczy więcej warczał niż ssał, krótko mówiąc, i myślę, że w tych warunkach nie dałoby się nim zupełnie czegokolwiek odkurzyć. Trzeba będzie przy najbliższej okazji jednak ten silnik jeszcze z niego wyjąć, przejrzeć, zobaczyć, na czym polega jego problem. Może jest po prostu już zużyty, aczkolwiek coś tam musi się z nim dziać, że ten odkurzacz nie jest w stanie tutaj pracować tak, jak powinien. Bardzo ważną kwestią, którą poruszyliśmy w poprzednim odcinku, pozwólcie, że Wam to pokażę,
było podobieństwo tych pierwszych polskich odkurzaczy z Rzeszowa do starych niemieckich odkurzaczy Omega produkowanych w Altenburgu jeszcze przed wojną i także po wojnie. Przyznaję, że nie jestem pewien, czy ten egzemplarz odkurzacza Omega, który trzymam w ręku, pochodzi jeszcze sprzed 1939 roku, czy z lat 40., czy z początku lat 50. Na pewno nie z końca, bo z końca lat 50. pochodzi ten odkurzacz Omega, który stoi za mną i który oglądaliśmy już w jednym nagraniu. Jest to zupełnie inne, konstrukcyjnie, zupełnie inne urządzenie, jeśli chodzi o design i konstrukcję. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że te polskie odkurzacze z Rzeszowa były wzorowane na odkurzaczach tego typu, tak jak ten Omega. No i nawet w tym poprzednim odcinku rozkręciliśmy szybko ten odkurzacz, wyjęliśmy z niego silnik, żeby porównać z silnikiem znajdującym się w tych polskich odkurzaczach. Pod wieloma względami, na przykład jeśli chodzi o budowę turbiny, te silniki były do siebie podobne, no ale jednak były to dwa zupełnie inne silniki, być może też jednak pochodzące z troszeczkę innych lat. Jeżeli ten odkurzacz pochodzi faktycznie jeszcze sprzed wojny, no to silnik w nim jest starszy od tego o co najmniej 10, może nawet kilkanaście lat. Także nie udało się ustalić kwestii, czy w tym odkurzaczu znajduje się silnik importowany z Niemiec Wschodnich, tak jak było to na porządku dziennym w odkurzaczach z Rzeszowa produkowanych pod koniec lat 50. Tam były stosowane głównie silniki, powiedzmy do roku 1959, czy nawet do początku roku 60. W rzeszowskich odkurzaczach montowano silniki produkowane w fabrykach w Opach, w Zul, we wschodnich Niemczech. Jak jest z tym odkurzaczem, tego nie udało mi się w poprzednim odcinku wyjaśnić. Troszeczkę podobny jest ten odkurzacz do Omegi, ten silnik do Omegi, ale jednak jest inny. W kronice zakładów Zelmer było napisane, że silniki do tych pierwszych polskich odkurzaczy były produkowane w zakładach WSK Warszawa Grochów. I niestety tego nie udało mi się rozstrzygnąć, bo nigdy silników elektrycznych tam produkowanych nie widziałem, natomiast na tym silniku, który znajduje się w tym odkurzaczu, żadnych takich oznaczeń nie ma, które mogłyby pomóc w jego zidentyfikowaniu i tutaj bardzo oczywiście liczę na Waszą pomoc. Także tyle o tym odkurzaczu, obejrzeliśmy go sobie w poprzednim nagraniu, a dzisiaj zajmiemy się tym. Za chwilę ten odkurzacz odstawię, tylko jeszcze opowiem Wam o jednej ważnej kwestii, więc na chwilkę niech one jeszcze tutaj zostaną obydwa na naszym stole. Ta ważna kwestia, o której wspomniałem, to oczywiście próba datowania tych odkurzaczy, no bo jeżeli już mówimy o starych urządzeniach, no to warto wiedzieć z jakiego okresu, a dobrze by było też wiedzieć z jakiego roku, czy mniej więcej z jakich lat one pochodzą i tej kwestii, temu pytaniu poświęciliśmy też dość sporo uwagi w poprzednim odcinku. Wspomniałem Wam, że te odkurzacze powstały prawdopodobnie najwcześniej w roku 1953. O tym świadczyłyby te tabliczki znamionowe, na których jest nazwa Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie, ponieważ do roku 1953 fabryka nosiła nazwę Rzeszowskiej Fabryki Rowerów i Wózków Dziecinnych w Rzeszowie. Oglądaliśmy w jednym z poprzednich nagrań taki model, jeden z pierwszych modeli polskiej suszarki do włosów, tam właśnie produkowanych z tabliczką znamionową Rzeszowskiej Fabryki Rowerów i Wózków Dziecinnych, czyli też te odkurzacze nie powstały wcześniej niż w roku 1953. No tak, i do kiedy mogły być produkowane? Powiedziałem Wam, że w poprzednim odcinku, że w 1955 roku rzeszowska fabryka w Urzędzie Patentowym zarejestrowała takie swoje okrągłe logo właśnie z literami RFSG. Chwileczkę. To logo można obejrzeć m.in. tutaj na tym odkurzaczu Alfa, pochodzącym prawdopodobnie z roku 1958. No czyli należałoby właściwie zakładać, że gdyby te odkurzacze powstały po roku 1956, kiedy już te logo powinno być stosowane, no to powinno się na tych odkurzaczach takie okrągłe logo RFSG znajdować. Natomiast tutaj go nie ma, aczkolwiek faktycznie na niektórych późniejszych modelach, tak jak ten model odkurzacza Gamma z roku 1957, bo tu na nim data się znajduje, tego okrągłego logo nie ma, jest taka właściwie zwykła tabliczka znamionowa, tyle że wybite jest na niej dużo więcej
danych, łącznie z datą produkcji, właśnie ceną, właściwościami silnika. Tego wszystkiego na tych odkurzaczach jeszcze nie ma. Ten odkurzacz Gamma pochodzi z roku 1957, tak jak Wam powiedziałem, i jeszcze stosowane są w nim takie blaszane, niklowane pokrywy wlotu i wylotu powietrza, tak jak w tych odkurzaczach. Później zostały one, przepraszam, sięgnę po kolejny eksponat, później zostały one na przykład w tym odkurzaczu Gamma 2 zastąpione przez takie bakelitowe pokrywy. Natomiast to, co faktycznie odróżnia te nasze odkurzacze od odkurzaczy produkowanych w 1957 roku, tak jak ta Gamma, czy w 1958, tak jak ta Alfa, którą pokazywałem, to jest to, że w owym czasie od roku 1957 na pewno już produkcja odkurzaczy w Rzeszowie była bardziej uporządkowana. Odkurzacze były już podzielone na różne typy, miały różne oznaczenia fabryczne, tak jak na przykład tutaj na tym odkurzaczu Gamma oznaczenie A4 i tak jak te nazwy handlowe typu Alfa, Beta, Gamma, które znajdowały się na boku odkurzaczy. Tutaj tego w ogóle jeszcze nie ma i nie ma tutaj też na tych tabliczkach żadnego oznaczenia typu fabrycznego. Mam wrażenie, widziałem to gdzieś na jakimś zdjęciu w internecie, że odkurzacze Beta, które były produkowane też gdzieś mniej więcej od połowy lat 50. nosiły chyba oznaczenie typ A1, aczkolwiek wydaje mi się, że nie były jednak wbrew pozorom pierwszymi odkurzaczami, bo przed nimi pojawiły się te odkurzacze. Na odkurzaczach Alfa znajduje się oznaczenie typ A2, czyli wydaje mi się, że tę nazwę Alfa i oznaczenie A2 wprowadzono już po odkurzaczach Beta, natomiast pierwszymi urządzeniami były takie odkurzacze jak te, które mamy dzisiaj na stole, które nie miały w ogóle jeszcze ani tej nazwy handlowej na boku odkurzacza, ani oznaczenia fabrycznego typ A1, A2, A4. Były one po prostu produkowane w Rzeszowie jako odkurzacz elektryczny, a dopiero później produkcja tych odkurzaczy i produkcja kolejnych modeli została w jakiś tam sposób uporządkowana. Czytaliśmy zresztą o tym też w kronice zakładów Zelmer, że dopiero gdzieś właśnie w drugiej połowie lat 50. po pewnym okresie stagnacji do roku 56, od około roku 56-7 uporządkowano te procesy produkcyjne i modele urządzeń, które w coraz większej liczbie były produkowane w Rzeszowie. Także moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z jednymi z pierwszych egzemplarzy odkurzaczy produkowanych w Rzeszowie. Na pewno urządzenia te powstały pomiędzy rokiem 1953 a 1957. Raczej obstawiałbym lata właśnie 53-56. Nie ma na nich tego logotypu zarejestrowanego w 1955 roku, więc no może nawet tak na siłę ten okres czasowy dałoby się zawęzić do lat 53-55, czyli no mamy te kilka lat, w których mogły powstać te odkurzacze. Niewątpliwie mamy do czynienia z jednymi z pierwszych urządzeń tego typu produkowanych po wojnie w rzeszowskiej fabryce. Pozwólcie, że ten odkurzacz, który już obejrzeliśmy w poprzednim odcinku, odstawię. Bardzo polecam Wam całą dokumentację z pracy nad tym odkurzaczem, z jego demontażu, prób i montażu. A my w tym odcinku zajmiemy się już tylko tym odkurzaczem. Opowiadałem Wam troszeczkę o nim w poprzednim odcinku. Powiedziałem Wam, że ten odkurzacz mam stosunkowo od niedawna, od jednego ze znawców, kolekcjonerów, pasjonatów starych odkurzaczy z grupy kolekcjonerzy odkurzaczy. Bardzo za niego dziękuję i w sumie bardzo się z tego odkurzacza cieszę. Odkurzacz jest w troszeczkę gorszym stanie niż ten, który przed chwilą oglądaliśmy, aczkolwiek tamten zdążyłem już w międzyczasie też wyczyścić, więc wydaje się też być w dużo lepszym stanie. Natomiast z zewnątrz jest całkiem fajny. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to urządzenie stare, no więc ma prawo wyglądać tak, jak wygląda. Ma tutaj od spodu kółeczka, tutaj brakuje jednej oponki na tym przednim kółeczku, ale generalnie jest to wszystko w dość dobrym stanie. W bardzo fajnym stanie jest to malowanie odkurzacza. Troszeczkę już takie zaśniedziałe i pokryte rdzą są te pokrywy wlotu i wylotu powietrza, które powinny być ładnie niklowane, tak jak widzieliście na tym zielonym odkurzaczu. Zresztą tutaj jeszcze fragmenty tego niklowania całkiem nieźle się zachowały. To, co jest takie bardzo nietypowe w tym odkurzaczu, to jest na pewno ten wylot powietrza. Normalnie znajdowała się tutaj, pokażę Wam to jeszcze raz.
znajdowała się tutaj taka obudowa, która właściwie powodowała, że ten wylot powietrza był zamknięty czymś w rodzaju takiego siteczka. Tutaj, jak widzicie, jest zamontowana taka blaszana rurka na wylocie powietrza, ale to jest jakaś domowa przeróbka, nie było tak zrobione fabrycznie. Tutaj nawet widać, że ktoś rozciął tą osłonkę wylotu powietrza, zamontował, prawdopodobnie przylutował od środka, później to zobaczymy, właśnie taką rurkę. No i prawdopodobnie ktoś zrobił to po to, żeby móc podłączać tutaj wąż na wylocie powietrza i używać tego odkurzacza jako dmuchawy, jako czegoś w rodzaju kompresora. Już mówiłem o tym wiele razy, że tego rodzaju odkurzacze mogły być stosowane na przykład do pompowania powietrza, do spryskiwaczy, którymi można było, nie wiem, nawet malować ściany, czy spryskiwać rośliny, czy nawet w nowszych modelach odkurzaczy Gamma 2 czy Alpha K2 podłączano na wylocie powietrza do przewidzianych na to gniazdek elektrycznych suszarki do włosów. Także to jest taka przeróbka, ale moim zdaniem nawet całkiem fajna, bo widać, jak użytkownicy dopasowywali tego rodzaju odkurzacze do swoich potrzeb. Jest tutaj tabliczka znamionowa, może spójrzmy też na nią. Wyświetlę Wam tutaj, może tutaj z boku tabliczkę. Ona jest troszeczkę zatarta, chyba podczas jakiegoś czyszczenia zatarła się, ale generalnie jest czytelna. Rzeszowska Fabryka Sprzętu Gospodarskiego w Rzeszowie. Jest tutaj numer odkurzacza 11 000, nie wiem, 378 chyba, no i jest napięcie 220 V, tak jak powiedziałem, innych danych, no a zwłaszcza niestety daty produkcji na tej tabliczce nie ma, no i na tych tabliczkach data produkcji nie była umieszczana. Jest tutaj prawdopodobnie oryginalny przewód zasilający. Oglądaliśmy to też już w poprzednim nagraniu, jest tutaj oryginalna wtyczka, nawet chyba mogę wyświetlić jej zdjęcie. Wtyczka z olkuskich zakładów wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Wierbce. Koło olkusza oznaczona symbolem A19. Wtyczka, tu jest chyba 6 A 250 V, na drugiej stronie Made in Poland i tak 6 A 250 V. To, co jest ciekawe w tym odkurzaczu, o tym też już krótko mówiłem, to prawdopodobnie w ramach przeróbki tego wylotu powietrza przez pomyłkę zrobiono tutaj błąd i tutaj, gdzie znajduje się włącznik, powinien być wyprowadzony przewód. Natomiast tu, gdzie jest teraz wyprowadzony przewód, powinien się znajdować włącznik i wtedy po zamontowaniu tej pokrywy włącznik znajdowałby się tutaj centralnie, tak jak jest ta rączka, natomiast przy tym ułożeniu on jest tutaj taki przechylony i ewidentnie jest to miejsce, tutaj widać po tej śrubie, przewidziane na wypuszczenie tego przewodu. Być może zrobiono, tak sądzę, że było to zrobione podczas przeróbki tego odkurzacza, bo no nie sądzę, żeby taką pomyłkę zrobiono w fabryce, a tym bardziej, żeby ona przeszła później przez kontrolę techniczną, ale może się mylę. Były to bądź co bądź początki produkcji tego rodzaju urządzeń. Opowiadałem Wam też już w poprzednim nagraniu o kilku innych cechach tego odkurzacza, między innymi o tej bardzo śmiesznej rączce, która jest tak stylizowana na rączki skórzane, nawet troszeczkę chyba widać tutaj jeszcze takie jakby imitacje takich przeszyć jakiegoś sznurka. Dokładnie to samo jest. Tu jest to nawet bardziej widoczne w przypadku tego odkurzacza, który widzieliśmy. To jest rączka formowana z jakiejś blachy i też taka imitująca pasek skórzany z takimi przeszyciami. I dokładnie ten sam przypadek mamy też na obudowie tego odkurzacza Omega, który widzieliśmy. Porównywaliśmy także te dwa odkurzacze. One są bardzo, bardzo do siebie, pod wieloma względami są do siebie bardzo podobne. No i właściwie nie ulega wątpliwości, że te rzeszowskie odkurzacze były wzorowane na takich modelach Omegi. Myślę, że nie ma co zajmować się dłużej omawianiem tego, jak odkurzacz wygląda, po prostu do niego zajrzyjmy. Dla mnie to jest też strasznie ciekawe, bo do tego odkurzacza jeszcze nie zaglądałem. Tutaj, no zresztą to bardzo ładnie chodzi. Zdejmuje się pokrywę wlotu powietrza, na którą był nasadzany przy pomocy takiej gumowej przejściówki wąż. W środku całkiem ładnie, fajny i myślę, że nawet oryginalny worek na kurz. Może bez żadnych napisów, ale bardzo ładnie zachowany. W środku odkurzacz też jest w zupełnie niezłym stanie, nie widać tutaj żadnych śladów rdzy. To, co troszeczkę zwraca moją uwagę,
to jest fakt, że znajduje się w nim prawdopodobnie inny silnik niż ten, z którym mieliśmy do czynienia w tym zielonym odkurzaczu, bo pokrywa wlotu powietrza na tym silniku była też pokryta takim siteczkiem, trochę jak było widać na zewnątrz tego odkurzacza. Zresztą mogę Wam tutaj z boku zaraz wyświetlić zdjęcie, jak ta pokrywa wlotu powietrza w silniku, ta, którą było zasysane powietrze, wyglądała. Natomiast tutaj, prawdę mówiąc, mam wrażenie, zaraz Wam to pokażę, że jest to taka pokrywa wlotu powietrza jak w zupełnie standardowych polskich silnikach z lat 60. To na przykład jest silnik typu SK5A1 z 63 roku. I tak jak patrzę na to mocowanie silnika, to wydaje mi się, że to jest dokładnie coś w rodzaju tego silnika, prawdopodobnie z fabryki wodomierzy we Wrocławiu. Zobaczymy. Wskazywałoby to na to, że w tym odkurzaczu prawdopodobnie silnik został wymieniony, bo w owym czasie chyba jeszcze tych silników produkowanych we Wrocławiu nie było. Zaraz to zobaczymy, to jest też bardzo ciekawe. Postawię może ten odkurzacz pionowo, żeby lepiej dostać się tutaj do silnika. No i zobaczmy. Muszę tutaj odkręcić 3 śruby. Teraz powinienem być w stanie zdjąć tę pokrywę silnika. Tak, tutaj wyraźnie widać już wymieniony, troszeczkę późniejszy silnik. Sposób mocowania jest taki jak w oryginale. On jest tutaj przykręcony z boku do tej klamry 2 śrubami z nakrętkami od środka. Także je zaraz wykręcimy. Oj, nakrętka mi wpadła do środka, ale zaraz ją wyjmę. Dobra, i możemy wyciągnąć teraz silnik ze środka. On tutaj dosyć mocno siedzi. O, już go dopchnąłem tam od spodu. Wyciągam silnik. Sam odkurzacz jest taką jedną długą rurą. Zobaczcie, można tutaj zajrzeć sobie do środka. Odstawiam ten korpus odkurzacza na razie na bok. I teraz możemy sobie spokojnie już obejrzeć silnik, który znajdował się w tym odkurzaczu. On ewidentnie był wymieniony współcześnie, co widać tutaj zresztą po tej taśmie klejącej. No ale fajnie, że został tam zamontowany, że ten odkurzacz mógł działać. Niestety no nie zobaczymy, jaki oryginalny silnik prawdopodobnie się w tym odkurzaczu znajdował. W tamtym zielonym mogliśmy obejrzeć oryginalny, fabrycznie zamontowany w Rzeszowie typ silnika. Tutaj mamy do czynienia, wyświetlę Wam, przesunę się na bok też, wyświetlę Wam tabliczkę znamionową. To są jedne z moich, przyznaję, ulubionych silników, bardzo solidne. Silnik z fabryki wodomierzy we Wrocławiu typu SK5 z roku 1961. Myślę, że jeżeli dobrze pamiętam, to identyczny silnik znaleźliśmy chyba między innymi w odkurzaczu Alfa 2 z 1960 roku. To jest taki dosyć klasyczny silnik, ten SK5 z początku lat 60. Właściwości silnika to jest numer fabryczny, 220 V, 1,8 A, tu powinno być 250 W, 15 000 obrotów na minutę, 50 Hz. Silnik wygląda na całkiem fajny, w całkiem fajnym stanie. No pęknięta jest niestety ta bakelitowa obudowa, no ale to się niestety zdarzało. Nawet gdyby sprawiało to jakiś problem, to myślę, że byłbym w stanie chyba taką obudowę wymienić, bo mam kilka tego rodzaju silników. Jeden chyba nawet zepsuty. Silnik jest czyściutki, ładny pod względem działania. Pewnie nie będzie z nim problemu. Zobaczymy, wypróbujemy go. Później jest wyposażony w kondensator przeciwzakłóceniowy Silesia. Wszystko to jest zdecydowanie już późniejsze niż ten odkurzacz, aczkolwiek no powiedzmy, że ten silnik, jeżeli odkurzacz powstał nawet załóżmy w roku 53, a ten silnik pochodzi
z roku 61, no to jest 8 lat nowszy od tego odkurzacza, no to nie jest jakaś ogromna różnica. Fajnie w każdym razie, że nie jest w tym odkurzaczu zamontowany jakiś rzeczywiście bardzo współczesny silnik albo jakiś zelmerowski, na przykład typ ZZSD300 czy typ 84, gdzieś tam z przełomu lat 70. czy 80., czy właśnie z lat 80. Myślę, że jest to bardzo częsty przypadek, no bo nie ukrywajmy, te stare silniki z lat 50. no w wielu przypadkach nie przetrwały próby czasu. Zresztą widzieliśmy, że ten silnik z naszego poprzedniego, tego zielonego odkurzacza, no niestety też nie działał poprawnie i na pewno nie dałoby się tamtym odkurzaczem pracować. Natomiast zobaczymy, przypuszczam, że z tymi silnikami typu SK5 z Fawodu, czyli z fabryki w Wodomierze we Wrocławiu, ten odkurzacz może całkiem przyzwoicie działać. To, co ewentualnie można by tutaj zmienić, to jest wyprowadzenie tego przełącznika i przewodu tymi otworami, które faktycznie były na to przewidziane. To jest zresztą bardzo łatwa do popełnienia pomyłka, bo one są praktycznie identyczne. Jedyne co, no to będę musiał tutaj rozłączyć po prostu te przewody idące na pewno do przewodu zasilającego po to, żeby móc go wyjąć i zamienić tutaj z włącznikiem. Może tak od razu zróbmy, bo będzie to przynajmniej jakaś w cudzysłowie mała naprawa. A przy okazji, jak będziemy mieć ten silnik odłączony, to sprawdzimy sobie oczywiście też jego działanie i zaraz zajrzymy do niego do szczotek. Dobra, na razie pozwólcie, że odkleję tutaj tę taśmę łączącą przewody. Muszę ten i ten przewód na pewno odłączyć, bo inaczej nie wyjmę tego całego przewodu zasilającego, chyba że odłączyłbym przewody od wtyczki. Ale może po prostu na razie rozkleję tę taśmę i zakleimy to potem ponownie. Dobra, one tutaj nie są zlutowane, są tylko splecione, to ułatwia sprawę. Fajnie i jeszcze, prawdę mówiąc, chyba ten, a może zaraz, może odkręcę włącznik, będzie wygodniej. Ciekawe swoją drogą, czy jest to oryginalny włącznik, który znajdował się faktycznie przy tym odkurzaczu. Tutaj widać, że jest on zabezpieczony jakąś taśmą izolacyjną, ale znacznie starszą niż ta. Dobra, jeszcze tutaj muszę rozłączyć. Pytanie oczywiście jeszcze, czy ten włącznik działa. Też za chwilkę to sprawdzimy. No i też jest tutaj spleciony ten przewód. Można by ewentualnie potem zastosować zwykłą kostkę przyłączeniową do połączenia ponownego tych przewodów, ale w sumie nie wiem, czy to ma sens. Tu trzeba będzie też poprawić, bo pęka izolacja w jednym miejscu. Ten przewód też jest naprawdę nieźle już popękany. Myślę, że wysunę go troszeczkę więcej jednak. Tak naprawdę dla bezpieczeństwa używania takiego odkurzacza trzeba by w ogóle wymienić tutaj przewód, no ale ja wolałbym zostawić ten oryginalny, bo ten odkurzacz ma być przede wszystkim zabytkiem. Sprawdzimy jeszcze, czy nie ma tutaj gdzieś jakiegoś przebicia na tym przewodzie, ale tak czy inaczej jednak troszeczkę wysunę tych przewodzików tu więcej z niego, bo tutaj zobaczcie, tu już pęka zupełnie izolacja na nim, tutaj zresztą też. Dobra. Na razie mamy te przewody wysunięte. Teraz mogę cały ten przewód będę mógł wysunąć. Tu jeszcze muszę zdjąć taką izolację, która go trzyma w obudowie. To jest jeszcze taka gumowa, malutka przelotka. Ona też wygląda troszkę tak, jakby już tutaj naprawdę od dziesięcioleci tkwiła w tym miejscu. Dobra, ta przelotka już tutaj faktycznie ledwie się trzyma. No tak, no wygląda, jakby ona tutaj naprawdę długo była zamontowana. Dobra, ale włożymy ją tutaj. W ten sposób przewód będzie się znajdował na spodzie. Wprowadzimy jeszcze raz ten przewód tutaj do środka.
wchodzi bez problemu. No, tak nawet troszeczkę więcej. Tutaj sobie od razu przygotuję, może rozetnę go dalej. Tak, wyprowadzę troszkę więcej tych przewodów. Mamy go na szczęście bardzo dużo, nie trzeba go oszczędzać. Strasznie bardzo schodzi. Kurczę, to jest tutaj całkiem nieźle popękane już w środku. No dobra. Ja bym powiedział, one są bardzo popękane już te przewody. Nie będę tego dalej wysuwał. Ja bym powiedział tak, że ten przewód można zostawić właściwie już tylko do celów muzealnych. To znaczy, to jest chyba za duże ryzyko uruchamianie urządzenia z tym przewodem, w którym po prostu ta wewnętrzna izolacja kompletnie już pęka. Tutaj na zewnątrz zabezpieczę, ale już wiele z tym nie zrobimy. Sprawdzimy działanie tego silnika po podłączeniu innym przewodem, natomiast ten zostanie już tylko do celów muzealnych. Zaraz zresztą jeszcze sobie sprawdzimy też, czy tutaj na tym przewodzie nie ma, tak jak powiedziałem, jakiegoś zwarcia, ale to jest za bardzo popękane, żeby to bezpiecznie używać. Absolutnie do jakichś prezentacji publicznych nie będzie się ten przewód nadawał. Natomiast szkoda mi go oczywiście wymieniać, no bo zawsze fajnie wygląda taki oryginalny przewód przy odkurzaczu. Przyznaję, że ten przy tym drugim odkurzaczu był w dużo lepszym stanie. No, tutaj ta izolacja no, praktycznie schodzi niemal od razu. W jakichś tam bezpiecznych warunkach warsztatowych na zmniejszonym napięciu można ewentualnie się z tym przewodem bawić, ale no generalnie on się już nie nadaje. Przyznaję, że to jest chyba pierwszy przewód tak bardzo zniszczony, popękany, który widzę. Zwykle no gdzieś powiedzmy z lat przedwojennych czasem trafiałem na aż takie tak zniszczone przewody. Tak rozpadające się. Dobra. No tu muszę użyć białej taśmy izolacyjnej, bo po prostu czarnej już nie mam. Najszybciej się oczywiście zawsze zużywa. Tutaj zabezpieczę ten przewód przed dalszym rozwarstwianiem. Jak już mamy tutaj ten przewód na stole, to zróbmy taki mały test. Najpierw splotę te żyły ze sobą, tak prowizorycznie. No i teraz jak dotknę tutaj, mam ustawione na przejście prądu, jak dotknę do wtyczki, to powinienem mieć przejście między nimi. Ok. Jak je teraz rozplotę, to oczywiście teraz nie powinienem mieć przejścia, chyba że gdzieś te dwie żyły do siebie dotykają w przerwanej izolacji, ale nie. A jak je zetknę, no to mam. Rozłączę, nie mam. Czyli no pod tym względem można powiedzieć, że w cudzysłowie jest ten przewód sprawny. W tej chwili nadaje się do użytku, ale jest to z uwagi na popękaną izolację w tych wewnętrznych przewodach, jest to po prostu ryzykowne i niebezpieczne. Odkładam to wszystko na bok. Dobra. Spójrzmy teraz na ten silnik. Tego włącznika może nie będę rozwijał, nawet zaraz jeszcze troszeczkę to wzmocnię, tą jego izolację, ale nie odkładam jeszcze miernika, bo chciałbym zobaczyć, czy ten włącznik w ogóle działa. Znowu sobie ustawiam na przejście prądu. O, może tak to będzie widać. Tak, dotknę tutaj i tutaj. O, mam przejście. Wyłączę teraz. Nie mam. Nie mam, a włączę. Moment. No mam. Mam przejście. Wyłączam. Nie mam. No, wydaje się sprawny ten włącznik. Tutaj ewidentnie się jeszcze
Dobra, rozwińmy to, bo to jest też jakaś taka konstrukcja dosyć ryzykowna i ta taśma się w ogóle też troszkę rozkleja. Tak, ta taśma się w ogóle już tego włącznika nie trzyma. Zaraz damy po prostu kompletnie nową. Dobra, odsłoniłem sobie ten włączniczek. Jest tu na nim... No ja nie widzę niestety. 2 ampery 250 V. Nie jestem pewien, czy jest tu gdzieś jakieś logo producenta. Nawet chyba jest. Może uda mi się ten włącznik sfotografować i pokażę Wam tutaj z boku jego zdjęcie i być może na tym zdjęciu będę mógł lepiej rozpoznać, o jaki włącznik chodzi. Tutaj nawiasem mówiąc łatwiej nam będzie teraz może jeszcze raz sprawdzić jego działanie. Ustawiam znowu na zbadanie przejścia. O, tutaj to widać, tu sobie dotknę z drugiej strony. Jest. Nie ma. Jeszcze raz. No i teraz mi się... Jest. Nie ma. Dobra, włącznik działa. Trzeba go koniecznie jeszcze raz zabezpieczyć. Tutaj nawet mam troszeczkę wrażenie, że nie, on nie odpada, dobrze. Ale nie, lepiej to jednak poprawić, przylutować go od nowa. O, myślę, że to wystarczy. Tutaj ten przewód jest już troszeczkę solidniej przymocowany, bo niektóre te druciki znajdujące się w przewodzie po prostu się już odłamały i nie trzymały się tutaj tego lutowania. Dobra, to wystarczy. Tutaj nasunę jeszcze kawałeczek takiej termokurczki. Myślę, że jest to całkiem fajnie zabezpieczone. Ok. Dobra, teraz tutaj wezmę taśmę jeszcze. Ok, myślę, że ten włącznik jest już tutaj naprawdę dobrze zabezpieczony. Te styki są co prawda blisko siebie, ale są przez tą bakelitową część od siebie odseparowane, także nie powinno już się tutaj nic stać. Przyjrzyjmy się jeszcze może tylko temu silnikowi, czy on w ogóle wymaga tutaj czyszczenia. Chyba nie, jest naprawdę czyściutki. Wygląda bardzo ładnie, no poza tym, że ma tutaj uszkodzoną tę bakelitową pokrywę turbiny. Zajrzę szybko do szczotek. O. Bardzo ładna, duża szczotka. Nie jest wytarta. Zobaczmy też na wszelki wypadek z drugiej strony. Tutaj też nie można się zupełnie do tych szczotek przyczepić. Z ciekawości zawsze sprawdzam rozmiar szczotek, chociaż to jest opisane w katalogu, który sobie za chwilkę obejrzymy. Wyzerowane w węższym miejscu 6,50. W węższym miejscu 6,50, w szerszym miejscu 8 mm. 6,50 na 8. Wkładam szczotkę z powrotem. Kondensator jest tutaj taśmą przyczepiony do tej klamry. Nie będę go odczepiał. Nawiasem mówiąc, zapomniałem zupełnie o tym powiedzieć. Kiedy oglądaliśmy silnik z tego zielonego odkurzacza, jednego z pierwszych z rzeszowskiej fabryki, oryginalny silnik zamontowany tam gdzieś w pierwszej połowie, czy około połowy lat 50.,
to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tam w ogóle nie było zamontowanego kondensatora przeciwzakłóceniowego i tak samo jak wyciągaliśmy silnik z tego niemieckiego odkurzacza Omega, który jest bardzo podobny do tych odkurzaczy, które oglądamy dzisiaj, tam również nie było żadnego kondensatora przeciwzakłóceniowego. Przyznaję, że ciekawi mnie, od którego roku zaczęto te kondensatory stosować. Myślę, że gdzieś właśnie od końca lat 50., bo w odkurzaczach z roku powiedzmy 57, 8 na pewno już te kondensatory były. Pewnie były też wymagane już wtedy ówczesnymi normami. Mam teraz taką propozycję, żebyśmy sprawdzili tutaj przejście prądu na tych przewodach i ewentualnie spróbowali ten silnik podłączyć. Ustawiam sobie miernik na sprawdzanie przejścia prądu. Tutaj dotknę do tego przewodu i do tego przewodu. W tej chwili nic się nie dzieje, a jak przestawię włącznik, no to mamy przejście. OK. Na wszelki wypadek dotykam do obudowy silnika. Czy nie ma tutaj gdzieś jakiegoś przejścia? Ale nie ma. Jeszcze raz. Mamy przejście. Nie mamy. OK. Zarówno włącznik wydaje się sprawny, jak też tutaj na szczotkach jest przejście. Przez kondensator jest przejście. Teoretycznie ten silnik powinien być sprawny. Pokażę Wam jeszcze inne silniki tego typu, które mam w kolekcji, aczkolwiek niedawno kilka z nich oglądaliśmy. Oglądaliśmy na pewno nie tak dawno ten sprawny silnik typu SK5A1 z 1961 roku, czyli troszeczkę nowszą wersję tego silnika SK5A. Oglądaliśmy także w oddzielnym nagraniu, i zresztą link do niego myślę, że zamieszczę na końcu tego nagrania, ten silnik również z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, typ SK5A1 z 1964 roku, no czyli ten już o kolejne 3 lata starszy, nowszy od tego silnika, ten 61, 63, tak, 64 to są silniki SK5A1, a jeszcze gdzieś powinienem mieć silnik typu SK5A, przepraszam. Aha, nawet stał tutaj za mną. Ok, czyli to jest najbardziej zbliżony silnik do tego, który dzisiaj wyjęliśmy z odkurzacza. Silnik typu SK5A z 1962 roku, ten jest z 1961 roku. Taki silnik SK5, o tym już chyba mówiłem, znaleźliśmy podczas przeglądu na przykład odkurzacza Alfa 2 z 1960 roku, tak. No, czyli to jest ta cała rodzina silników typu SK5, SK5A, SK5A1. Dobra, te silniki mogę z powrotem odstawić. Ten jest sprawny, ten ma niestety wadliwy, spalony jedno z uzwojeń wirnika. Możemy bardzo szybko zajrzeć jeszcze do starych katalogów, czy taki silnik znajdziemy. Tutaj nie pamiętam, to jest katalog z 1969 roku, to moim zdaniem już nie, bo już wtedy były nowsze typy silników, Caso 8730, SK10, SK5B, no i SK5A już tutaj nie ma i jego pokrewnych. To jest katalog, też już go kilka razy oglądaliśmy, z 1963 roku, czyli tak naprawdę niewiele nowszy niż ten silnik z 1961 roku. Tu jest chyba tylko w ogóle jeden silnik do odkurzaczy. I to jest silnik typu SK5A, czyli taka troszeczkę już nowsza wersja. Taki silnik dokładnie jak ten z 1962 roku. Oglądaliśmy go także już w innym nagraniu, czytaliśmy tutaj właściwości tego silnika, także nie będę tego jeszcze raz robił. Tak, tutaj też mamy napisane właśnie o szczotkach. Szczotki o rozmiarach 6,5 na 8 na 16 mm. Tu sprawdziliśmy 6,5 na 8. Wszystko się zgadza. Generalnie myślę, że ten silnik typu SK5A jest do tego SK5 bardzo, bardzo podobny. Taka sama pokrywa turbiny. Mam wrażenie, że SK5 ma troszeczkę wyższy, jest w ogóle trochę wyższy. Nie, tego nawet... Tak, jest troszeczkę wyższy. Ma ten pakiet stojana, mam wrażenie, trochę wyższy albo dłuższy, zależnie jak się na niego patrzy. Jak w pozycji poziomej, to dłuższy. Natomiast wszystko inne jest takie samo. Prawdopodobnie tutaj no właśnie jest troszkę dłuższy wirnik w tym silniku.
Tak mi się przynajmniej na oko wydaje, ale jest on wyraźnie dłuższy. Jest cały ten pakiet Stojana. Ten jest bardziej taki spłaszczony. Dobra, katalogi odkładam. Teraz może zróbmy to, co lubię najbardziej, czyli test działania takiego silnika. Podłączę go tutaj do tymczasowego przewodu przyłączeniowego, który jest nieporównywalnie w lepszym stanie niż ten. O, tutaj będzie szedł ten drugi przewodzik od włącznika. Dobra, tutaj tylko uwaga, żeby te styki przy włączniku nie dotknęły na przykład do tej klamry. Wezmę sobie na początek może mój transformator ochronny 24V. On się ciągle przydaje do różnych testów. Transformator TB100A z fabryki Fanina w Przemyślu. Jest na kanale oddzielny poświęcony temu transformatorowi film. I nasz przewód przyłączę sobie do tego transformatora. Transformator, podłączę go do regulatora napięcia, bo chciałbym jednak troszeczkę napięcie zmniejszyć. On był przewidziany do napięcia 220V. Zakładam sobie okulary na wszelki wypadek. Regulator napięcia podłączam do zasilania. Teraz mniej więcej mam troszeczkę zmniejszone, o może tu go widać, mam troszkę zmniejszone napięcie, czyli to napięcie pierwotne powinno wynosić około 220V, czyli tu napięcie wtórne, tak jak ten transformator był przewidziany, powinno wynosić około 24V. No i zobaczmy, czy ten silnik w ogóle ruszy. Nie wiem, czy teraz jest włączony, czy wyłączony. O, teraz zaczyna się powolutku obracać. Zwiększa napięcie. O. No teraz idzie. Tutaj dosyć fajnie widać, jak się wirnik obraca. Cichutko, bardzo ładnie pracuje. Mniej więcej teraz myślę, że na około 24, 25, może 26V, bo troszkę to napięcie jednak podniosłem. Możemy sprawdzić. Nastawiłem na zakres do 200V prądu przemiennego. Ile pokazuje? 25,2. 25,9, 24,9, no około 25V. Teraz byłoby troszeczkę mniej. Chyba. Tak, 24,9, 25. No, w każdym razie silnik bardzo ładnie pracuje. Zmniejszam napięcie, wyłączam. No dobrze, przy tym napięciu silnik bardzo ładnie powolutku działa. Odstawię na razie transformator ochronny. A my możemy ewentualnie spróbować podłączyć ten silnik na troszeczkę wyższym napięciu, tylko troszeczkę. Czyli podłączyć go bezpośrednio do regulatora napięcia i obniżyć to napięcie mniej więcej tak powiedzmy do jakichś 50V. Na pewno nie więcej, bo tak jak zawsze powtarzam, nie wolno tego rodzaju silników od odkurzaczy ustawionych na blacie bez żadnego zamocowania uruchamiać na wyższym napięciu. Ja sobie tylko, ponieważ tu już w grę będą wchodziły wyższe napięcia, ja sobie założę rękawiczki. Pamiętamy, że tutaj nie dotykamy do tego silnika. Powinienem go tak naprawdę ustawić na jakiejś podstaweczce, żeby on miał możliwość jednak zasysania tutaj powietrza. Przepraszam, zaraz coś przyniosę. O, dobra, zrobię mu taką podstaweczkę. Tutaj mam regulator napięcia, zakładam sobie znowu okulary. Zawsze ta turbina może choćby takie połamane kawałki bakelitu wyrzucić, można tym w oko oberwać. Tutaj muszę sobie bardzo obniżyć napięcie. Tutaj mam przewód od naszego silnika, który podłączam do regulatora napięcia, nie tutaj do listwy
zasilającej. Do listwy włączam sobie mój regulator i włączę teraz napięcie. Silnik działa całkiem fajnie, troszeczkę może słychać już te łożyska, ale generalnie działa bardzo dobrze. Przede wszystkim płynnie reaguje na te regulacje przeprowadzane na regulatorze. Jeżeli są jakieś spalone, zniszczone, przerwane uzwojenia w wirniku, to najczęściej on nie reaguje na te zmiany napięcia, czy w każdym razie nie reaguje tak płynnie, jakieś takie maskoki, nie osiąga większej mocy, jeżeli podkręcimy mu na napięcie. Natomiast tutaj wydawało się, że wszystko działa całkiem fajnie i myślę, że możemy ten silnik z powrotem zamontować w odkurzaczu. Mogę go teraz odczepić, przewód jest odłączony, mogę tutaj bezpiecznie odłączyć przewody idące do silnika. Raz, dwa. No i myślę, że nie ma co się nad nim dłużej rozwodzić, po prostu włożymy go zaraz ponownie do odkurzacza. Czyli tak, tutaj sobie postawię odkurzacz. Teraz włożę tutaj silnik do środka, tak żeby przełącznik będzie tutaj, włącznik będzie tutaj u góry, więc on spokojnie sięgnie. Tu sobie go na razie zaczepię. Muszę sobie wziąć tak śrubę. Tutaj by mi się jakaś podkładeczka, prawdę mówiąc, przydała, bo przy tych śrubach nie ma podkładek. Zaraz jakieś znajdę. O, tutaj mam takie dwie malutkie podkładki. Myślę, że one... myślę, że będą dobre. Tak. Tutaj sobie wkładam tą gumową podkładkę. Teraz na to przykręcam, wkładam tutaj śrubę i z drugiej strony nakrętkę. Zakładam. Czyli tutaj dokładnie tak samo sposób montażu silnika, dokładnie taki sam jak w tym zielonym odkurzaczu, który oglądaliśmy wcześniej. Tutaj też podkładka, śruba, tutaj taka gumowa podkładka, śruba, podkładka, nie wiem, może tak może będzie to troszkę lepiej widać. Przekładam tu przez otwór w tej klamrze i przez podkładkę z drugiej strony. Tutaj już weszło i tu z drugiej strony nakrętka. Wydaje mi się, że chyba o niczym nie zapomniałem. Zaraz tą, jeszcze od przodu zaraz tą gumę założymy. Tylko troszkę przykręcę już tutaj. Na razie sobie przytrzymam tę nakrętkę palcami, później ewentualnie kombinerkami. Chociaż ona tutaj już się tak, jak wejdzie w tą gumową podkładkę, to się już praktycznie sama trzyma. Nawet nie trzeba jej kombinerkami trzymać. Dobra. Może tak, wmontuję tutaj teraz tę gumę, tylko jeszcze ją troszeczkę przetrę wcześniej. Przetarłem i też ją odrobinę, tak jak w tamtym odkurzaczu z smarem potraktowałem, tak minimalnie, żeby tutaj się lepiej wsuwała. Teraz wciskam po prostu tę gumę tak, żeby równomiernie przylegała do obudowy turbiny silnika i trzymała go ładnie w korpusie odkurzacza. I już wydaje mi się, że ze wszystkich stron, zobaczcie, no tam chyba ładnie weszła. Tak, trzyma silnik. A tak sobie myślę, kurczę, wymieńmy ten przewód, nie daj Boże ktoś ten odkurzacz gdzieś tam podczas wystawy podłączy, czy podczas przygotowań wystawy i dojdzie do jakiegoś nieszczęścia.
Wymieńmy go, ten oczywiście zostanie, tak jak Wam już powiedziałem, jako eksponat. Tak się właśnie cały czas wahałem, co z nim zrobić, ale jednak dla bezpieczeństwa lepiej to wymienić. Czyli tak, ten wyjmuję, zaraz tutaj wykręcimy wtyczkę. Chciałbym tylko, żeby ten przewód, który zamienię, on jest też fajny, taki gruby, gumowy, generalnie bardzo podobny do tych starych. Trochę mnie denerwują, on ma tutaj takie białe nadruki, ale może to się z czasem zetrze, albo ja je jakoś usunę. Dobra, chciałbym tylko, żeby on był mniej więcej przynajmniej tej samej długości. Zobaczmy. Tutaj jest wtyczka, no to powiedzmy, że tutaj muszę gdzieś go obciąć. Będzie dokładnie taki sam jak ten fabryczny przewód. Resztę mogę sobie odłożyć, będę miał do innych urządzeń. W takim razie musimy tutaj zdjąć także wtyczkę z tego starego przewodu. Odkręcam tutaj te dwa styki i po prostu zawinięte tutaj dookoła. One nawet tutaj nie były w jakiś sposób pocynowane. No zobaczcie tutaj, no tu z tej strony troszkę, nie, też to wszystko pęka. Nie, dobra, strach tego przewodu w ogóle podłączyć. Króciutkie, tak sobie od razu popatrzę, ile potrzebuję tu tych styków. Biorę sobie mój nowy przewód. Jeszcze raz go tutaj wyrównam. Rozetnę tę zewnętrzną izolację. Tutaj króciutki przewód powinien być. Dobra, mam tutaj nowiutkie dwa przewody w środku. Tu sobie mogę porównać z tym oryginalnym przewodem, ile izolacji muszę zdjąć. Tyle mniej więcej. Moment. Ok, raz, dwa. Ok. Ale ja jednak wezmę sobie lutownicę i tutaj troszeczkę minimalnie pocynuję końcówki tych przewodów, żeby one mi się nie rozplatały. Fajnie. Wystarczy. Teraz je tutaj sobie wkręcę. Powiedzmy, ten będzie tutaj. Jeszcze tak podegnę. Teraz mogę go skręcić. Dobra, tutaj ten drugi. Mam już tutaj przykręcone obydwa te styki. Mogę je tutaj ładnie ułożyć we wtyczce. Zamknę wtyczkę, tutaj potrzebuję nakrętkę. Ok. Śrubka. Chyba złapała. Całkiem mocno siedzi. Sprawdzę jeszcze tylko, czy coś mi tutaj się przy montażu nie zetknęło. Tutaj oba styki ładnie wychodzą. Nie, ok. Nie ma przejścia między tymi końcówkami. Dobra.
No i teraz tak, z drugiej strony będziemy potrzebować troszeczkę więcej tych przewodów. Ile tu było w tym oryginalnym przewodzie? O, gdzieś dotąd muszę zdjąć tą gumową izolację. Jeszcze odrobinę. Nie wiem, wystarczy. Jeszcze centymetr. To zaraz zabezpieczę jeszcze taśmą, żeby mi się tutaj nie rozchodziło. Tutaj też zdejmę troszeczkę, tyle powiedzmy centymetr izolacji. 2. Troszeczkę jeszcze. Okay. Tych przewodów nie będę tutaj cynował, bo je zaraz skręcimy. W sumie to nawet możemy je dość porządnie już połączyć, zlutować może nawet. Dobra, i teraz sobie tak, powiedzmy ten połączymy z... Ale nie, najpierw muszę tutaj, przepraszam, bo przecież potem nie przeprowadzę tego przewodu, czyli tak, tu go muszę przez ten otworek w dolnej części przeprowadzić. O, fajny, taki akurat tutaj wchodzi, jest mniej więcej tak samo gruby jak ten oryginalny, który tutaj był. Ja sobie tutaj nasunę termokurczki najpierw na te przewody. Je połączę. Zaraz jeszcze zlutujemy. OK. Nasuwam sobie tutaj termokurczkę na to łączenie. O, niech ona sobie aż tutaj wejdzie. Tutaj drugą. Dobra. Mamy połączone. Jeszcze tak dosłownie na wszelki wypadek, o, jeszcze to miejsce łączenia zabezpieczę taśmą dodatkowo. Różni ludzie z tego korzystają, więc niech to będzie tutaj bezpiecznie połączone i zabezpieczone. Dobra, tutaj tak samo. OK, może nie jest to bardzo ładne, ale na pewno skuteczne. Także tutaj końcówkę tego przewodu zabezpieczę taśmą izolacyjną, żeby on się nie rozchodził. I tu gdzieś jeszcze bym mu chętnie, może tutaj nakręcę trochę tej taśmy, żeby on nie wysuwał się tutaj przez tę przelotkę w obudowie. Powinno wystarczyć. Dobra, OK, on już tutaj nie przejdzie. Tyle wystarczy nam tego przewodu. Teraz musimy tutaj włącznik zamontować. Ja sobie przygotowałem, wyciąłem z kawałka gumy taką podkładeczkę, bo tutaj ta, która była, się rozpadła, a ona jednak troszkę będzie jeszcze chroniła. OK, pasuje. Teraz włącznik tutaj przekładamy. Aha, kurczę, ciekawe. To już teraz zaczynam rozumieć, dlaczego to było w ten sposób zrobione, bo jest to wymieniony ewidentnie nieoryginalny włącznik i on tutaj po prostu nie pasuje do tego otworu. Dlatego przewód wyprowadzono tym otworem,
a włącznik zamontowano w ten większy, przez który oryginalnie przechodził przewód, ale ja bym to jednak wolał zrobić tak, czyli po prostu troszeczkę powiększę tutaj ten otwór, jakbyśmy w razie czego później znaleźli oryginalny włącznik, to i tak damy tutaj jakąś podkładkę, która tę większą dziurę zasłoni. Ciekawe, czy to było tak fabrycznie zrobione, czy ktoś wymieniając kiedyś ten włącznik, myślę, że jednak podczas wymiany tego włącznika ktoś dał taki z szerszą średnicą. I on po prostu tutaj w ten otwór nie wchodził, a pasował akurat w ten do przeprowadzenia przewodu. No ale wolałbym wyprowadzić go tędy. Ja chyba niestety w tej chwili nie mam takich włączników, jakie powinny być tutaj zamontowane, czyli dosłownie to jest kwestia milimetra poszerzenia tego otworu. Zaraz spróbuję to zrobić. Dobra, mam tutaj taki pilniczek. Ok, bez problemu już wychodzi. Fajnie. Dosłownie minimalnie. To była, tak jak mówię, kwestia góra milimetra. I przy okazji patrzę. Tak, to jest po prostu przylutowana taka rurka od środka tutaj w tym miejscu. Na wylocie powietrza. Zanim włożę włącznik, to jeszcze tak minimalnie przeszlifuję troszkę tę pokrywę taką drobną wełną stalową. Tak, troszeczkę, nie za bardzo. W sumie nie chciałem tego wcześniej robić, bo bałem się, że będzie ten odkurzacz troszkę sztucznie wyglądał, taki wyszlifowany, ale jednak tę rdzę warto wyczyścić. No i teraz możemy wreszcie zamontować ten włącznik. Jeszcze tylko nie wspomniałem o tych połączeniach, tu w tym przypadku bardzo prostych. Sprawdźmy to. Mamy tutaj przewód zasilający, przewód przyłączeniowy. Jeden przewód z niego idzie tutaj do kondensatora i do silnika. Drugi idzie do włącznika, z wyłącznika wychodzi i wchodzi tutaj dalej do kondensatora. Nawiasem mówiąc, tak jak widzę, to kondensatory zwykle mają tutaj jeszcze jeden przewód, który idzie na masę silnika, a tutaj ten przewodzik jest obcięty. No ale jeżeli to działa, to działa. Ok, to tak zostawmy. Tutaj wkładam włącznik. Fajnie byłoby jakąś tutaj jeszcze taką gałkę, hebelek taki do niego jednak zdobyć, żeby się wygodniej ten odkurzacz włączało. A z czasem myślę, że i tak go będę musiał wymienić. Sobie nakręcam. Ok, tutaj te przewody tak się trzymają dobrze, nic tutaj nie powinno się stać. I myślę, że możemy teraz powoli już zamykać tę pokrywę silnika. I teraz zobaczcie, przewód wychodzi na dole, a włącznik mamy tutaj na górze. Postawiłem sobie już tutaj odkurzacz pionowo, patrzę, czy mi się tu wszystkie śrubki pokrywają. Chyba tak. No to wkręcam. Tutaj będzie jedna. Tutaj będzie druga. Okay. Dobra, dokręcone. Zaraz założymy tutaj pokrywę worka na kurz, jeszcze tylko to troszeczkę przeczyszczę. Troszeczkę jeszcze przed zamontowaniem tej przedniej pokrywy wlotu powietrza przetrę to wszystko. Jeszcze i tak zaraz z wierzchu ten odkurzacz poczyścimy. Dobra, worek jest całkiem ładny, mogę go tutaj włożyć. To bym jeszcze chętnie troszeczkę wypolerował. Zobaczymy, czy to coś da.
Mam już tutaj w miarę fajnie wypolerowaną tę pokrywę wlotu powietrza. Myślę, że nawet całkiem nieźle to wyszło. Możemy ją teraz tutaj założyć. O, przepraszam. I zamknijmy, moment. Zamknijmy te klamerki. O, bardzo ładnie się trzyma. Odkurzacz właściwie w ten sposób mamy zmontowany. Zaraz rzucimy na niego okiem. Chciałbym go jeszcze bardzo ogólnie przetrzeć. Jeszcze chwilkę chciałbym poświęcić na wytarcie tego odkurzacza z kurzu i brudu, bo jednak mógł się on nam tutaj całkiem nieźle zakurzyć. A nie jest źle. Odkurzacz mamy ładnie wyczyszczony. Spróbujmy zrobić jeszcze jego test po zmontowaniu. Teraz raczej nie obawiam się tego nowego przewodu. Na chwileczkę, na wszelki wypadek jeszcze raz chciałbym sprawdzić tutaj połączenia. Dotykam do wtyczki. Nie mam połączenia. Włączam. Mam. Nie mam. Mam. Nie mam. Sprawdźmy jeszcze, czy na odkurzacz gdzieś tutaj przejścia nie ma. Tutaj dotykam. No nie widzę. Dobra. Możemy go podłączyć, ale do regulatora napięcia. Tutaj mam taką listwę bez bolca uziemiającego. Włączam do niej odkurzacz. Tę listwę, może tutaj sobie ją postawię. Tę listwę włączam do regulatora napięcia. Regulator napięcia, zmniejszam sobie porządnie napięcie, włączam tutaj do listwy zasilającej i włączam zasilanie. Włącznik zdaje się fajnie działać. Siła ssania tego odkurzacza też jest całkiem przyzwoita. Może nie jest to jakieś bardzo wydajne urządzenie z tym starym silnikiem z 1961 roku, ale na pewno do jakichś prostych prac domowych dałoby się tym odkurzaczem pracować, tym bardziej, że nie podkręciłem tego napięcia jeszcze do mniej więcej 220 V. On cały czas pracował na sporo obniżonym napięciu. Także myślę, że cały ten przegląd odkurzacza był bardzo udany. I jak zawsze bardzo Wam na koniec dziękuję za ten kolejny przegląd kolejnego starego urządzenia. Dzisiaj zajmowaliśmy się tym odkurzaczem z Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. Chyba jednym z pierwszych tego rodzaju urządzeń produkowanym w Polsce po wojnie. Gdzieś mniej więcej w połowie lat 50. Tak jak mówiłem, ten odkurzacz powstał gdzieś pomiędzy rokiem 1953 a najpóźniej 57, a raczej gdzieś 55, może 56. W poprzednim odcinku obejrzeliśmy dosyć dokładnie ten odkurzacz, również z Rzeszowskiej Fabryki Sprzętu Gospodarskiego. O tyle fajny, że cały czas wyposażony w oryginalny, fabrycznie zamontowany silnik, aczkolwiek nie udało się do końca zidentyfikować, czy jest to silnik importowany z NRD, czy jest to silnik produkowany, tak jak pisało w kronice zakładów Zelmer, w zakładach WSK Warszawa-Grochów. Niestety na tym silniku nie było żadnych oznaczeń, a ja nie mam z tymi starymi silnikami na tyle doświadczenia, żeby poznać rzeczywiście, kto jest producentem tego silnika, także ta kwestia pozostaje do wyjaśnienia. Trochę miałem nadzieję, że pomoże w tym ten odkurzacz, no ale w nim znaleźliśmy wymieniony w późniejszym okresie
silnik z fabryki wodomierzy we Wrocławiu, silnik typu SK5 pochodzący z 1961 roku, typ silnika, jaki już spotykaliśmy m.in. w odkurzaczach właśnie pochodzących z początku lat 60. Niestety, jaki silnik znajdował się w tym odkurzaczu, pozostało i pozostanie niewyjaśnione, no ale też trzeba odnieść się do tego ze zrozumieniem, no bo trzeba pamiętać, że jednak przez wiele dziesięcioleci, przez praktycznie już 70 lat, te odkurzacze były po prostu urządzeniami użytkowymi, sprzętami gospodarstwa domowego, no i jak coś się w nich zepsuło, to wymieniano silniki na takie, żeby to urządzenie działało. Dzisiaj one są dla tych osób, które się tym interesują, zabytkami techniki, no ale jednak na takie urządzenia z oryginalnym wyposażeniem trudno dzisiaj jest dosyć trafić. Natomiast też w sumie fajnie, bo w tym silniku bądź co bądź jednak znajduje się też wymieniony, czy nie, no ale jednak zabytkowy silnik. To co z tym odkurzaczem przede wszystkim dzisiaj zrobiliśmy, poza takim ogólnym wyczyszczeniem i trochę wyszlifowaniem tych niklowanych pokryw wlotu i wylotu powietrza, to było przede wszystkim wymiana przewodu zasilającego, czy przewodu przyłączeniowego. Ten przewód wydawał się z zewnątrz w całkiem dobrym stanie, no ale tak jak widzieliśmy w środku te dwie żyły, te dwa przewody wewnętrzne, bardzo już izolacja się na nich kruszy i to jednak używanie odkurzacza z tym przewodem wiązało się z dużym ryzykiem. Ja tego przewodu wcale nie wyrzucę, zostawię go razem z tym odkurzaczem, jako no jednak część jego historii, będę mógł gdzieś przy jakichś prezentacjach pokazać, jak takie stare, zniszczone przewody wyglądają. Natomiast teraz po wymianie praktycznie na bardzo podobny, taki ładny, gruby w gumowej izolacji przewód, ten odkurzacz przynajmniej jest już w miarę bezpieczny, bo żadne stare 70-letnie urządzenie nie jest może w 100% bezpieczne, no ale jednak jest w miarę bezpieczny w użytkowaniu i ten przewód przynajmniej nie powinien być powodem jakiejś awarii. Aha, no i zrobiliśmy tu jeszcze taką jedną malutką zmianę, bo na początku, tak jak widzieliście, ta pokrywa była przekręcona na bok, tu gdzie znajduje się włącznik wychodził ten przewód przyłączeniowy, natomiast w miejscu gdzie jest przewód był zamontowany włącznik i nie dało się tego zamontować tak jak powinno to być fabrycznie zrobione, także włącznik znajduje się teraz tu w tym miejscu, w którym powinien się znajdować, aczkolwiek też tutaj brakuje jakiegoś elementu, więc w przyszłości raczej pewnie będę starał się ten włącznik wymienić. No i na końcu zobaczyliśmy, że ten odkurzacz działa, także w sumie jestem z niego bardzo zadowolony i cieszę się, że dołączył do kolekcji, cieszę się, że ten odkurzacz ma szansę już za kilka dni pojechać na wystawę, razem z tym odkurzaczem, pojechać na wystawę starych odkurzaczy do Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Będę na niego z utęsknieniem czekał i na pewno jeszcze do tych odkurzaczy wrócimy. Przede wszystkim postaramy się jednak wyjaśnić tę kwestię, jakie silniki w nich oryginalnie w latach 50. montowano. Jeżeli jesteście w stanie w tym pomóc, to oczywiście bardzo będę się ze wszystkich komentarzy cieszył. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Ja biorę się za przegląd jakiegoś kolejnego starego odkurzacza. Postaram się Wam to jak najszybciej pokazać. Mówię cześć i do zobaczenia następnym razem.